Cześć, tutaj Zabroid, najbardziej zgorzkniały synkicz w polskim internecie. Co u was? Powiedzcie mi, nie mogę być w tym jedyny. Wiem, że nie jestem w tym jedyny. Jak można jednocześnie mieć w sobie tyle emocji i nie być w stanie ich czuć? Jak możliwym znajdywać się jednocześnie w stanie, w którym coś totalnie rozpierdala cię od środka, ale jesteś w stanie co najwyżej to obserwować? Jest we mnie bardzo dużo złości nagromadzonej przez lata. I bardzo dużo smutku. Przez bardzo długie lata, każdej nocy dawałem im upust nie śpiąc, płacząc, łzami i krwią, że się tak trochę bardziej poetycko wyrażę. Mając nadzieję, może to nie będzie wymagało cenzury. Aż któregoś dnia to się zatrzymało. Utknąłem w stanie, w którym negatywne emocje odczuwam jako taką falę totalnego która próbuje przebić się przez tamę czego? Dobre pytanie. A jedyne co czuję to różne takie ciekawe fizyczne objawy, jak na przykład skurcze mięśni, dziwne uczucie i zgubiłem wątek, rzecz jasna. Mniejsza. I ja te emocje jestem w stanie odczuwać jako różne fizyczne ich objawy, jak takie dziwne uczucie duszenia, drgania mięśni, spięcie mięśni. Uczucie jakby ogień wypalał trzewia. Meanwhile to jestem ja. Wiecie, to jest całkiem zabawne, że można czasami płakać i mieć wrażenie, że obserwuje się płacz, ale nie czuje smutku i chwilę później nie czujesz już nic i zapominasz, czy w ogóle czułeś coś płacząc. Czasami w ogóle zapominasz, że płakałeś. Jakby twój mózg chciał uznać, że nie, to się nie wydarzyło, stary, co ty, stara. Przecież nie jesteś słaby uszem, który płacze, right? Czasami można wybuchnąć śmiechem i mieć wrażenie, że twoje ciało śmieje się, kiedy ty patrzysz na to z takim totalnym poker face'em i moment, kiedy ten śmiech ustaje, wracasz do stanu totalnego flatline'u emocjonalnego. Nic. Zupełnie nic. Czasami można zacząć krzyczeć, niszczyć wszystko wokół siebie i to nie pomaga, bo nie czujesz tej złości. Gdzie ona wtedy jest? Choć w porównaniu z wszystkimi innymi emocjami, to w sumie złości zostało we mnie najwięcej. Nie wiem... Może ma to związek z moją antyspołecznością. Na przykład wiem, że w tym momencie teoretycznie moje ciało mówi mi, że jest w totalnej rozsypce, a mózg podsuwa mi instrukcję obsługi sznura. Swoją drogą, to w dalszym ciągu nie są reklamy, ale to jest monsterek, który zasila mnie dzisiaj. Jest pyszny, chociaż mógłby zawierać cukier, a nie te słodziki. Wiecie, w zasadzie to chciałem usiąść i zacząć wentować, opowiadać o różnych rzeczach, które mnie spotkały. Zaraz coś słuchaj, to gada. Moja rodzina wierzyła, że będę kimś wielkim. Moja rodzina wierzyła, że będę wielkim artystą. Światowej klasy specjalistą, weterynarzem. Mieli dla mnie tyle różnych wizji, że będę aktorem. Okej, to może się trochę zbliżyło do rzeczywistości w pewnym metaforycznym sensie. Ale nie w takim, jakim by chcieli. Meanwhile ja siedzę tutaj przed kamerą, opowiadam totalne brednie, robię z siebie idiotę w internecie. Mam nadzieję, że może kiedyś zacznę mieć z tego benefity. Be for real. Ja wiem, że do mojej rodziny już dotarły różne głupoty, które robię w necie. Jesteście dumni z waszego syna, który robi z siebie idiotę w necie? Pragnę przypomnieć, że Zabroid, czytaj ja, należy do kolektywu DID. Dissociative Identity Disorder. Dissociative Identity Disorder. Dissociative Identity Disorder. Mój angielski robi się dziwny. Nie robię tego specjalnie, I swear to God. No, wracając, DID. Jeśli nie wiecie, co to znaczy, to możecie sobie sprawdzić, skąd DID się bierze, także jest to tyle ważne wtrącenie w tym wypadku, że imagine, że ktoś jest mną ciężko rozczarowany, biorąc pod uwagę, co powoduje DID, ale o tym kiedy indziej. A może dzisiaj, a może nigdy. Chciałbym powiedzieć na ten temat bardzo dużo, ale z różnych powodów nie mogę. Chętnie bym coś rozbił, na przykład kubek, jak ja bym chętnie wziął i coś rozwalił, ale jedyny kubek, który aktualnie mam przy sobie, to mój ulubiony kubek ze skorpionem. Rozbić, zniszczyć. It's funny. Wiecie, ja leczę się psychiatrycznie od wielu lat i kiedyś usłyszałem od lekarza taką radę, że hej, następnym razem, kiedy będziesz mieć jeden z tych swoich ataków agresji, nie rzucaj się na nikogo, nie rób sobie krzywdy, weź rozbij kubek. I wiecie, któregoś dnia to zrobiłem. Któregoś dnia miałem tak dosyć bullshitu, jaki dział się w domu, że rozbiłem kubek.
Long story short, efekt domina sprawił, że tej nocy trafiłem do szpitala psychiatrycznego. Dlaczego? Z wielu powodów nie mogę o tym mówić. Powiem tylko tyle, że inni pacjenci albo mnie podziwiali, albo trzymali się trochę z dala. Miałem małe problemy w sądzie. Nie mogę o tym mówić. To jeszcze nie czas. Także nie ma to jak złote rady, nie? Szpital. Och, jak ja walczyłem, żeby się z niego dostać. Dlaczego ja to mówię w ogóle? Właśnie, to jest świetne pytanie. Zebroid. Przychodzisz, siadasz przed tą kamerą. Dlaczego ty nagle gadasz o szpitalu psychiatrycznym? Dlaczego ty nagle gadasz o niszczeniu rzeczy? I mean, pewne rzeczy mi ostatnio zwróciły uwagę na właśnie różne rzeczy, które zdarzyły się w przeszłości. Zacząłem o nich sporo myśleć i tak sobie myślę, ej, ty chciałeś być vlogerem, ty chciałeś mówić o rzeczach ludziom. A internet lubi słuchać o cierpieniu. No jakby to powiedzieć wprost, coś mi ostatnio dało z powrotem do myślenia o tych rzeczach. Zacząłem wspominać. Więc mój problem będzie waszym problemem. Bo jeśli jeszcze tego słuchać, to bardzo mi przykro. Nie wiem, co robicie z moim życiem. Szpital. Och, jak ja walczyłem, żeby się stamtąd wydostać. Wy nie macie pojęcia. W ogóle to była ciekawa historia. Ja tam mało co nie przehandlowałem swojego życia. Do dzisiaj zastanawiam, czy gdybym nie odwołał requestu, który miałem wobec jednej osoby, czy faktycznie podjęłaby próbę wyłączenia mnie. Ale nie będę mówić o szczegółach. Chodzi oczywiście o wyłączenie z gier zespołowych, tak. Bo my tam mieliśmy czasami wyjścia na boisko z oddziałem, wiecie, graliśmy w gry. Tak. Chodzi absolutnie o wyłączenie z gier planszowych. Takie wyłączenie. W ogóle to było zabawne, bo spotkałem tam nauczycielkę od matematyki, która wtedy uczyła mnie w zawodówce. Biedna nauczycielka w zawodówce. Na tych lekcjach zawsze działy się straszliwe rzeczy, w szkole w sensie. I się zastanawiałem, jak ona to wytrzymuje. No więc skoro pracowała na oddziale psychiatrycznym i dawała tam lekcje, bo na polskich oddziałach psychiatrycznych normalnie są zajęcia szkolne, normalnie przychodzą nauczyciele i ja w sumie na nie chodziłem, bo ja byłem wtedy świeżo wyrzucony ze szkoły zawodówki fryzjerskiej. Powiedzmy tak, kiedy jedna osoba pakuje się do szkoły zawodowej i sobie funkcjonuje, ale w którymś momencie inna osoba z systemu, inna osoba funkcjonująca w tej głowie przejmuje kontrolę, może być lekko skonfundowana i wystraszona, bo jak to za chwilę mam przystąpić do egzaminu, kiedy ja nie mam pojęcia, co robię, no więc long story short, zostałem zwolniony. Zebroid do dzisiaj do końca nie wie dlaczego. Lepiej dla niego. W każdym razie było to zwolnienie, któremu towarzyszyła policja z pogotowiem i eskortą z zakładu pracy. W ogóle to były fajne czasy. Ja wtedy lądowałem na kryzysowych wizytach w szpitalu psychiatrycznym średnio raz na miesiąc. I love my life. Z tego, co się orientuję, niektórzy myślą, że robiłem to dla sportu. Muszę mówić, że nie? Mniejsza. Najeździłem się trochę karetką w życiu. Oddział. Och. Jakże ja walczyłem, jakże ja udawałem. I got out on the good behavior, jak to się mówi. Wyszedłem, bo się dobrze zachowywałem. Lecz nie brałem lekarstwa, nigdy się nie kłóciłem. Pamiętam, była jedna osoba, którą tam spotkałem. Nie będę podawać szczegółów, ale ta osoba bardzo zaszkodziła mojemu przyjacielowi z przeszłości, który tak się złożyło, że był w tym szpitalu na chwilę przed tym, zanim ja do tego szpitala przyszedłem. Ja od niej słyszałem takie rzeczy, że ja byłem bliski 2 razy podejść i dać jej w mordę. Ja sobie zdawałem sprawę, że skończyłbym wtedy na kilka godzin przypięty pasami do łóżka, nie mogąc się ruszyć. Jedyny powód, dlaczego nie zostało to zrobione, to to, że ktoś mądrzejszy z systemu był jak, nie, we're not doing this. What do you mean nie mieli ochoty na bondage szpitalny? Bro, co ty gadasz? Pamiętacie jeszcze, kiedy mówiłem, że mam w głowie Twitch z czata? Twitch z czata? Twitch z czata, czat z Twitcha. I tak to właśnie wygląda z moim cieszeniem się. Ja wiem, ty, żeś towarzyszu przyszedł, demonie mnie opętał, właśnie zaczął gadać głupoty w celach eksperymentalnych, żeby zaprezentować naszym widzom, jakim cudem jakikolwiek mamy. O co mi właściwie chodziło, więc dziękuję, możesz już sobie pójść. I tyle widzieli go.
Jak dobrze, że nie zdawaliśmy sobie sprawy z bycia systemem w tym szpitalu, to była katastrofa. Wtedy nie dałoby się przetrwać tego pobytu w szpitalu. Ja prawdę powiedziawszy parę razy, nie raz, w domu było tak cudownie, że ja się czułem tak świetnie, że rozważałem odwalenie czegoś głupiego. It's funny. To jest prawdopodobnie coś, co nie trafi, chyba że będzie rzucone jako 18+. 18+. Chyba że trafi jako 18+, bo wiecie, w domu było wesoło, na tyle wesoło i bezpiecznie, że parokrotnie rozważałem trafienie do tego szpitala z powrotem, gdy tylko się wydostać. To jest zabawna historia, bo ja opowiedziałem znajomemu, którego poznałem w tym szpitalu, potem jakimś cudem okazało się, że chodził do tego samego liceum co ja. Liceum. Bo spotkałem go, chyba powinienem wyjaśnić, jak wyglądało moje uczenie się. Podstawówka, gimnazjum, pół roku w zawodówce, liceum i miałem pół roku przerwy. No więc w tym liceum spotkałem kolegę, którego poznałem na oddziale psychiatrycznym. I ja mu któregoś dnia opowiedziałem o tym, że stary, cholera, tam było lepiej. Jest u mnie tak wesoło, że ja nie wiem, ja któregoś dnia chyba wezmę i w szkole sfejkuję próbę, żeby mnie wywieźli. Zgadnijcie co, zrobił to. On to zrobił. Ukradł mój pomysł. I potem ja miałem problemy, bo rzuciłem żartem, kiedy zostałem o to z jakiegoś powodu zapytany. Nie pamiętam jak to było, ale pamiętam, że ktoś połączył kropki, że ja jako jedyna osoba w szkole rozmawiałem z nim. I on coś tam powiedział, no coś chyba o mnie wspomniał, że uważajcie, będą następni. No, miałem problemy. Miałem niemałe problemy. Wyobraźcie sobie, że życie, w którym dzieją się takie rzeczy, jest na pewno bardzo szczęśliwe, no więc w pewnym momencie, powiedzmy, zrobiło się na tyle wesoło, że zagroziło mi wylądowanie na ulicy. Byłem bliski zostania szczurem jedzącym śmieci. Wiecie, to jest zabawne, ja mam fursonę, która jest szczurem, ona reprezentuje wszystko to, czym nie chciałbym być, ma na imię Cindy.